Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj będę przerabiał ten oto rębak do gałęzi, więc zapraszam do oglądania. Mam tutaj mój rębak do gałęzi, domowej roboty, własnej produkcji. No i co będę robił? Będę tutaj dorabiał taki duży zaczep. O, właśnie z tego kątownika. Tu dokupiłem już takie coś. To otworzyć tak. No właśnie. Drugą tą kulkę. No i tutaj jak dorobię cały ten zaczep, to tu będę do tego rębaka podpinał od razu przyczepkę i będę mógł jeździć sobie gdzieś do lasu, wyrabiać z rębki i od razu ładować na przyczepkę. Czy mi się to uda? Zobaczymy. Uciąłem sobie dwa takie kawałki. No i tak to będę robił. Właśnie będę tutaj do tego tutaj przyspawywał. Tu wypuszczę taki kawałek i z drugiej strony to samo. No to zabieram się za spawanie. Dobra, pierwszy już sobie tutaj połapałem w kilku punktach. Trzyma się. Teraz muszę tutaj równo odmierzyć. Tu dospawać taką poprzeczkę. O, gdzieś tak. I dopiero od tej poprzeczki muszę wyprowadzić tamto, bo muszę to koło minąć. Tak to wygląda. To koło jakoś minąłem. No i puściłem to tak tutaj. I teraz jeszcze spod spodu tutaj o, takie coś przyspawam dla wzmocnienia. To wszędzie połapię. No i później tu mam takie coś. Utnę to sobie na dwa takie kawałki. I tutaj tak pod skosem zrobię jeden i drugi. I tutaj będzie ten zaczep. Gdzie on jest? O, właśnie tak. Jakoś to pospawałem. Tu nie patrzcie na spawy, bo to nie ma na co patrzeć. Najważniejsze, żeby działało. Co, wciągam teraz to. Muszę troszkę opuścić i będę dorabiał tutaj ten skośny zaczep. Takie coś zrobiłem. No i tu będzie właśnie przykręcona ta kulka. O tako. Właśnie tak wyciągnąłem specjalnie taki rowek, żeby później to nie wiem. Pewnie to przyspawam tutaj do tego na stałe. Tutaj poobcinam. Tutaj, żeby tu zaczep dobrze doszedł. No i co, zaraz sobie tu złapię na środku. Opuszczę te deski. No i zobaczę, czy to się będzie trzymało. Ciemno się robi. Za chwilę będę kończył. Ale pokażę wam, co zrobiłem. Tutaj przyspawane. To już przykręcone. Trzyma się. Trzyma się. Teraz dorobiłem takie coś jeszcze. Tutaj muszę wyciąć taki trójkąt, żeby to doszło tam do końca. No i co? Jutro obspawam to wszystko razem z tą kulką. Tu wszystko tu ładnie poprawiam, tam wszędzie spawy. Tu dam jeszcze jedną taką chyba poprzeczkę, żeby się mocniej trzymało. No i co? Widzimy się jutro. Kolejny dzień, działamy dalej. Tu sobie wczoraj troszkę pospawałem już. Tu dzisiaj dociąłem takie coś, wzmocnienie. Otworzyłem to wszystko. I będę to robił tylko na jednym nożu. To będzie taka próba. Zobaczymy, jakie kawałki będą z tego wychodziły, z tego jednego noża. No i tutaj będę to przerabiał. Kupiłem już sobie taki płaskownik. I będę to po prostu przedłużał. Bo źle to jest zrobione. To jest za długie. A nie chcę mi się tego ucinać, spawać z powrotem. Wolę to przerobić. Bo jak jest poziomica na fulla wyciągnięta, to tu wtedy jest równo i przyczepka jest też równo. I dlatego muszę to troszkę tutaj wydłużyć, żeby poziomica nie była tak wyciągnięta, bo jak będę ciągnął przyczepkę, to ten gwint się może zerwać. No i będzie lipa. Więc poziomica musi być skręcona.
Tutaj dorobię taki płaskownik z taką dziurką i na tym to się będzie trzymało. Ja już sobie tu przygotowałem te dwa płaskowniki. Otwory wywiercone, złapałem to takim ściskiem. No i co, teraz wystarczy tutaj obspawać i z tyłu. No i będzie można na krótko zamontować poziomicę tutaj, żeby nie była taka wyciągnięta. Tutaj uchwyt na poziomicę już przerobiony, pospawany, wszystko się trzyma. I tak powinno być właśnie. Dobra, zabieram się tutaj do spawania tej ramy. To muszę tutaj przyspawać, bo spawałem ten spornik. Tutaj takie dodatkowe jeszcze spawałem. I tutaj, no i wszystko się ładnie trzyma. Można podpinać przyczepkę i jechać tam za stodołę, przetestować, czy to będzie się trzymało, ten mój hak. Rama pospawana, wszystko się ładnie trzyma. Przetestowałem już, jak sieka jednym nożem. No i powiem wam, że fajnie. O, takie kawałeczki, nie wiem ile to jest centymetrów. Zaraz zmierzę. Jakieś 5 cm. 5 cm. Takie kawałeczki. Niektóre dłuższe, ale taka zrębka mi się podoba. Lepsza jest taka gruba niż taka strasznie drobna, bo u mnie w piecu, w kopciuszku naładowałem ostatnio, no nie ostatnio, już z miesiąc temu, takiego drobiu. Zamknąłem piec, poszedłem coś robić i po jakichś 5 minutach usłyszałem takie wielkie BUM! Bo wiecie, takie suche zrębki jak się pali, jak się wrzuci do pieca, one wytwarzają takie gazy. I te właśnie gazy dostały zapłonu i po prostu był taki wielki wystrzał. I tyle dobrego, że mi pieca nie rozsadziło. I dlatego postanowiłem, że będę robił troszkę grubsze te zrębki, żeby się te zrębki właśnie w tym piecu nie kisiły. Tylko żeby, o, jak są grubsze, to tak luźno leżą, są przerwy. A jak są bardzo drobne, to one są ściśnięte i tam takie gazy się wydobywają. I jak nagle złapie cuk, ogień podejdzie, to wybucha po prostu. Tak było u mnie. I wiem, że tak się właśnie robi, dlatego zdecydowałem, że będą grubsze zrębki. Będzie tylko jeden nóż. Przyczepka podpięta do mojego rębaka. Zaczep się trzyma. Tak się prezentuje ten rębak. Tutaj przerobione. Dospawałem tu jeszcze taką poprzeczkę, żeby się bardziej trzymało. No i zobaczcie. No i tak, podpinam 60 pod rębak. Do rębaka zapinam przyczepkę. Jadę do lasu. Wyrabiam sobie zrębki. Ładuję od razu na przyczepkę. Jadę do domu. Rozładowuję. No kurde. Darmowy opał. Bo wiecie, na różnych powierzchniach ludzie wyrabiają tylko grube gałęzie, a te cienkie zostają. No i to później tam gnije. A ja sobie te wszystkie gałęzie będę jeździł tym moim rębakiem, wyrabiał, no i od razu ładował na przyczepkę i woził do domu, a później oczywiście palił w piecu. Tutaj mam takie różne gałęzie z podwórka, tam z różnych drzew powycinałem. Kasterka podkładamy tutaj pod spód, o, mniej więcej. No i odpalamy traktor i próbujemy. No i rębiemy. Tak to wygląda, zobaczcie. Takie grube zrębki ładne. Mała przerwa, wałek spadł. No właśnie. Tutaj na tym wałku nie ma takich zabezpieczeń, takich na sprężynkę. Ten wałek spada, chyba muszę ten stary przynieść, bo ten nie będzie cały czas spadał. Zobaczmy na moje zrębki, co tu się odbyło. Tutaj na razie siekam tą borówkę kamczacką. O, właśnie tą moją tutaj wyrzuciłem. Nie wiem, czy dam radę to podnieść. Może dam radę. No i wysypujemy na przyczepkę. No zobaczcie. I mamy na przyczepce, o, takie zrębki. Bardzo fajna sprawa, już mi się podoba. Muszę ten wałek chyba zmienić.
Podpiąłem drugi wałek i działamy dalej. Wszystko ładnie, pięknie działa. Zrębki się robią. No to jest takie dziwne te zrębki właśnie z tej borówki. Ale jak tu o takie niektóre gałązki z jabłonki chyba ładnie sieka. Zobaczcie. Idealne do palenia. No i bierzemy i na przyczepkę. O. Widzicie jakie to proste? Darmowy opał. Każdy to wyrzuca albo pali na polu, albo coś. A ja z tego zrobię pożytek. Będę oczywiście tym palił w piecu i będę miał ciepełko. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.